Siemaneczko, witam Was w pierwszej serii od zera do Tigmastera. Zamienimy tą kupę żelastwa w stół spawalniczy. A teraz do roboty.
No i mamy to. Stół jest gotowy i myślę, że jak na pierwszy raz wyszedł całkiem nieźle, co nie znaczy, że nie jest pozbawiony kilku moich błędów, ale tak jak wspominałem, jestem totalnym amatorem i dopiero zaczynam, więc takie błędy wiadomo będą się zdarzać. Wielu z Was na pewno jest bardzo ciekawych, jak sprawuje się ta spawarka, którą ja mam od TIG. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tej spawarki. Spawarka jest banalnie prosta w obsłudze i myślę, że każdy bez problemu da sobie radę z jej obsługą. Na moim Instagramie, którego macie tutaj, zadałem Wam pytanie, czy chcielibyście posłuchać o błędach, jakie popełniłem, co sprawiało mi największą trudność w tym wszystkim jako amatorowi, i wszyscy zgodnie potwierdziliście, że chcecie, żebym o tym pogadał, a więc zaczynamy. Pierwszy problem, jaki napotkałem, to na pewno było to, że nie mam imadła, ani nic takiego, co mogłoby mi trzymać elementy podczas cięcia. Wiadomo, dla chcącego nic trudnego, ale byłoby znacznie prościej, gdybym mógł sobie przymocować dany element gdzieś tam w imadle czy w czymkolwiek innym. Druga rzecz, z którą miałem problem, to na pewno pozycje do spawania. Byłem na szkoleniu, ale tam uczyłem się spawać praktycznie tylko w jednej pozycji, a tutaj nagle okazało się, że muszę raz spawać z góry, raz od boku, raz z dołu, i przez to, że nie byłem tego wcześniej nauczony, miałem problem, żeby odpowiednio ułożyć ciało, żeby ta ręka mi nie latała jak pijana. A co za tym idzie, nie wszystkie spawy wyszły tak, jakbym chciał. Uczyłem się też spawać głównie pachwiny, a tutaj czasami musiałem coś połączyć doczołowo. Nie miałem z tym doświadczenia i w efekcie też te spoiny nie zawsze wychodziły takie ładne, jak powinny, i musiałem kombinować. Jeżeli macie taką możliwość, jedźcie sobie na złom, kupcie trochę żelastwa i poćwiczcie, pokombinujcie trochę, zanim zaczniecie spawać taki projekt. Ja to zrobiłem tak naprawdę od ręki na spawarce, z którą nie miałem wcześniej do czynienia, więc też musiałem się jej troszkę nauczyć. W związku z tym kilka błędów było nieuniknionych. Kolejnym problemem, który napotkałem, było to, że kątowniki, które zamówiłem, były w odcinkach metrowych. Mój stół ma 1,5 metra, a przez to, że łączenie wypada praktycznie na środku stołu, no to wiadomo, będzie to jakiś jego taki słaby punkt. Zobaczcie, tak mi wyszło moje pierwsze spawanie doczołowe, że tak powiem. Nie jest ono zbyt rewelacyjne, ale o dziwo póki co trzyma. Na stole siadałem, nic się nie ugina, więc jest ok. Myślę, że o wiele lepiej by wyszło, gdyby to łączenie nie było w linii prostej, tylko z jednej strony było tu, a z drugiej wypadało po przekątnej. Stół wtedy, myślę, byłby znacznie mocniejszy, a tak to mamy dwa krytyczne punkty w jednej linii. Ale niestety wpadłem na to, jak już było za późno. Kolejnym moim błędem na pewno jest to, że zamiast sobie połapać z jednej i z drugiej strony i dopiero spawać, ja pospawałem tą stronę i potem drugą miałem problem dopasować. W związku z tym wyszedł mi taki ząbek. Za cholerę nie mogłem sobie z tym poradzić, żeby to naciągnąć lub wyrównać. Także niby wiedziałem, że metal pod wpływem temperatury gdzieś tam się odkształca i będą takie problemy, ale podczas pracy tak bardzo się skupiłem na tym, co robię, że zapomniałem właśnie o takich szczegółach. Także miejcie na pewno na uwadze coś takiego i najpierw sobie połączcie elementy, a dopiero spawajcie na gotowo. Kolejna rzecz, wyposażcie się w dużą ilość ścisków. Ja miałem tylko 2 i momentami musiałem kombinować z rzeczy, które na pewno będziecie potrzebować. Będzie kątówka z tarczą do cięcia, z lamelką, a najlepiej jak będziecie mieli 2, bo wtedy nie będziecie musieli co chwilę zmieniać tarczy. Poeksperymentowałem sobie też z obiema główkami, które mam do tego uchwytu. Mam SR9 i SR17. Mi do pospawania tego w zupełności wystarczył Procap 10. Spawało się wygodnie, było łatwo dojść wszędzie. Na taki projekt musicie sobie na pewno przygotować też 2 butle z gazem. Ja mam Argon 5.0 w butli 8-litrowej, 200-barowej. W
trakcie niestety brakło mi argonu i musiałem lecieć do sklepu, żeby dokupić butlę. Ogólnie z samego stołu jestem zadowolony. Myślę, że wyszedł naprawdę spoko jak na takie pierwsze spawanie moje. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tego typu konstrukcjami. Myślę, że gdybym miał zrobić go drugi raz, kilku błędów bym uniknął. Jeśli podobał Ci się ten materiał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Koniecznie napisz też w komentarzu, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale i jaką kolejną konstrukcję powinienem zrobić. Dołącz też do mojego Instagrama, żeby być na bieżąco, bo tam często wrzucam na storki rzeczy, które tworzę na długo jeszcze przed powstaniem filmu. Pojawiają się tam również różne ankiety dotyczące filmów i Q&A, na które będę odpowiadał w moich filmach. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam po więcej.